6 najwyższych szczytów korony gór polskich. Wysokość, trudność, czas i atrakcje. Zaczynajmy. Korona gór polskich ma 28 szczytów, ale dzisiaj bierzemy na tapetę tylko 6 najwyższych z nich. I od razu mówię, wysokość nie zawsze mówi całą prawdę. Jedne szczyty są długie, inne techniczne, a inne potrafią zaskoczyć pogodą. Dlatego w tym filmie pokażę Ci nie tylko te, które są najwyższe, ale te, które warto zrobić jako pierwsze. No dobrze, zapytacie zapewne, czym w ogóle jest ta korona gór polskich? No to tak jak już mówiliśmy na początku, jest to 28 najwyższych szczytów głównych pasm gór polskich. Dla jednych to odznaka i książeczka, a dla innych święty pretekst, żeby ruszyć w góry. Poznać nowe rejony i mieć konkretny cel na weekendy. Numer 1 to Rysy, 2499 metrów. Najwyższy punkt Polski i jednocześnie najwyższy szczyt korony gór polskich. To nie jest szczyt na zasadzie dobra, wstanę i pójdę. Tutaj trzeba naprawdę mieć kondycję, pogodę, zapas czasu i głowę do ekspozycji. I tutaj najpopularniejszym wariantem od polskiej strony prowadzi przez Morskie Oko i Czarny Staw pod Rysami. Piękna trasa, ale długa, mocna i w sezonie bardzo oblegana. Rysów nie wrzucałabym jako pierwszy szczyt KGP dla osoby bez doświadczenia. Lepiej najpierw zrobić kilka łatwiejszych gór, nauczyć się tempa, jedzenia na trasie i reagowania na pogodę, ponieważ te góry naprawdę są wymagające. Druga jest Babia Góra, czyli Diablak. 1725 metrów, królowa Beskidów i jednocześnie góra, która potrafi bardzo szybko sprowadzić człowieka na ziemię. Bo na zdjęciach wygląda pięknie, ale pogoda tam potrafi zmienić się brutalnie. I najbardziej klasyczny wariant to Krąwiarki, Sokolica, Diablak. Trasa jest bardzo widokowa, ale przy wietrze albo słabej widoczności robi się zupełnie inna wycieczka. Babia to świetny przykład, że góry uczą pokory. Niby bez kidy, niby bez techniki, ale pogoda, przewyższenie i długość podejścia robią swoje. I trzecia jest Śnieżka. 1603 metry. Dla wielu osób to pierwszy większy znany szczyt, szczególnie jeśli mieszkasz bliżej Dolnego Śląska. I tak, Śnieżka jest dużo bardziej dostępna niż Rysy, ale nie znaczy, że zawsze jest lekka. Najfajniejszy wariant dla mnie to trasa z Karpacza przez Samotnie i Dom Śląski. Widokowo, klasycznie i bardzo dobrze pod jednodniowy wypad. Największy minus – tłumy i wiatr. Największy plus – widoki i klimat Karkonoszy. Czwarty jest Śnieżnik. 1425 metrów. To nie jest taki szczyt, który może brzmi aż tak spektakularnie jak Rysy czy Babia, ale daje bardzo fajną, pełną górską wycieczkę. Nie jest technicznie trudny, ale potrafi zmęczyć długością. Dobry wybór, jeśli chcesz poczuć całodniowy trekking, a nie tylko szybko wejść i zejść. Mamy jeszcze atrakcję w pobliżu. Jest nią Międzygórze, Jaskinia Niedźwiedzia oraz Ogród Bajek. Piąta jest Tarnica, 1346 metry, najwyższy szczyt Bieszczadów. I to jest idealny przykład góry, która nie musi być najwyższa, żeby robiła wielkie wrażenie. Trasa z Wołosatego jest stosunkowo krótka, ale konkretna. Dla wielu osób Tarnica to obowiązkowy punkt w Bieszczadach i bardzo dobry szczyt na klimatyczny film. Tu największą robotę robi nie tylko sam szczyt, ale cały region. Połoniny, Ustrzyki, Wielka Rawka, klimat Bieszczadów. Szóste i ostatnie w naszym zestawieniu jest to góra Turbacz, 1310 metrów. Na papierze wygląda spokojnie, ale długość trasy potrafi wejść w nogi. To nie jest techniczna góra, tylko bardziej wycieczka na wytrzymałość. Dobry szczyt dla osób, które chcą budować formę, bo tu liczy się spokojne tempo, konsekwencja i cierpliwość. Dodatkowymi atrakcjami jest Gorczyński Park Narodowy i wieża na Gorcu. No dobra, to który z tych szczytów zrobić jako pierwszy? Jeśli dopiero zaczynasz, ja nie zaczynałabym od Rysów, lepiej wejść w temat przez Śnieżkę, Tarnicę, Turbacz albo Śnieżnik. Dadzą Ci fajną wycieczkę, satysfakcję i materiał do nauki bez aż tak dużego ryzyka. Babia Góra jest świetna, ale wymaga większej pokory do pogody. Rysy zostawiłabym na moment, kiedy masz już parę dłuższych tras w nogach. I właśnie dlatego korona gór polskich tak dobrze pasuje do Hard Move, bo to nie jest tylko lista szczytów. To jest projekt, który uczy planowania, regularności, pokory i budowania formy. Nie musisz robić wszystkiego od razu. Nie musisz zaczynać od najtrudniejszego. Możesz zacząć od jednego szczytu, jednej trasy, jednego weekendu. Najważniejsze jest to, żeby ruszyć, a potem wracać konsekwentnie.
Nie musisz zrobić całej KGP od razu. Zacznij od pierwszego szczytu. Napisz w komentarzu, który z tych 6 szczytów zrobiłbyś jako pierwszy. A jeśli chcesz, mogę zrobić kolejne odcinki, najniższe szczyty KGP, szczyty do zrobienia razem w jeden weekend i gotowe trasy z danego miasta. Zapisz ten film, wyślij osobę, z którą ruszysz w góry i zostaw subskrypcję. Jeśli chcesz budować formę, głowę i przyszłość razem z Hard Move. Cześć!